Cześć, ja jestem Rawszec. W ostatnim nagraniu wspominałem, że w tym odcinku zajmiemy się opcjami klienta Tibi. No to zaczynajmy. Klikamy w to oto koło zębate, by otworzyć nasze okno opcji. Następnie sprawdzamy, czy mamy zaznaczone zaawansowane opcje. Chcemy mieć chyba wgląd w zaawansowane opcje naszej gry, żeby grało nam się przyjemniej. Następnie widzimy mouse preset. Ja mam zaznaczone klasyczne kontrolowanie z racji, że jestem starym graczem, wyjadaczem i po prostu jestem przyzwyczajony do tego typu sterowania. Do wyboru jeszcze mamy regularne kontrolowanie, gdzie podchodzimy lewym przyciskiem myszy, sprawdzamy przedmiot lub gracza z shiftem i chyba z kontrolem atakujemy. I też mamy do wyboru Left Smart Click, czyli sterowanie takie, jakie mieliśmy na tutorialu. Sprawdźcie każdą opcję, jaką będzie Wam wygodniej się grało. Ja od siebie polecam klasyczne kontrolowanie, niektórzy grają na regularnym lub innym. To jest po prostu według mnie kwestia przyzwyczajenia. Jak Wam wygodniej, zobaczcie każdą. Następnie przy klasycznym sterowaniu lewym przyciskiem myszy automatycznie zbieramy luta. Następną opcją jest opóźnienie klawiszy. Ja mam ustawione w standardzie, jak miałem mniej, to pamiętam, jak używając strzałkę w lewo, to przykładowo, żeby przebiec jedną kratkę, przebiegałem 2, 3, różnie to bywało, dlatego mam ustawione standardowe opóźnienie. Następnie mamy obracanie naszej postaci. Ja wybrałem 3 nasze opcje, Ctrl, Shift i Alt, z racji tego, że czasem kiedy jesteśmy spanikowani, uciekamy przed potworem, przykładowo postaciami magicznymi, to nie zawsze trafiłem w Shifta, więc w razie W mam Ctrl i jeszcze Alt. Na czym to polega? Polega to na tym, że przykładowo zobaczcie, biegnąc, nie jesteśmy w stanie się zatrzymać i obrócić. Musielibyśmy zrobić krotkę do tyłu, a przytrzymując jeden z tych klawiszy, po prostu w jednym miejscu się obracamy. Kiedyś to się nazywało Tibia Dance. Tańczyło się pod depo, inni grali na trąbkach i tak dalej, ale to stare czasy. Po prostu wybieramy klawisze, które chcielibyśmy używać, żeby obracać naszą postacią. Następnie mamy przyciśnij Ctrl, żeby przyciągać nasze staki automatycznie. Ja akurat mam tą opcję wyłączoną, dlatego że nie chcę przytrzymywać przycisku, żeby przerzucać całe staki. Jest to po prostu dla mnie wygodniejsze, a jak używamy Ctrl, możemy wybierać, ile chcemy przerzucić przedmiotów, plus do tego mały tip, wciskając Shifta z danego staku wyrzucamy tylko jeden item, również bardzo przydatna opcja. Następnie wchodzimy w General Hotcase. Tutaj na samej górze możemy wybrać swój profil, następnie wybrać Auto Switch Hotkey Preset, dlatego że jeśli będziemy się przelogowywać, a mamy dany profil zapisany naszym nickiem postaci, to automatycznie zmieniają nam się wszystkie hotkeje. Również bardzo przydatna opcja. Mamy do wyboru Chat Mode On i Off. Ja mam na off, dlatego że lubię biegać wsadem i atakować spacją. Jeśli mamy Chat Mode On, niestety wsadu ani spacji nie możemy użyć, dlatego że WSAD jest używany podczas pisania, dlatego używamy Chat Mode Off. Również zwróćcie na to uwagę. Action Bar Hotcase. Mamy standardowo od F1 do F12. Ja również dodałem sobie na linę Gold Converter oraz na wędkę EQR, ponieważ na moim Rock Slayerze nie używam tych przycisków, nie biegam na skosie, dlatego sobie tak to fajnie ustawiłem. Tutaj mamy first oraz second, czyli drugi przycisk. Jeśli byśmy zaangażowali, nie wiem, resztę klawiatury, możemy to wszystko fajnie sobie pozmieniać. Custom Hotcase. Ja tutaj nie mam nic, ponieważ bar angażuje pod wszystkie moje hotkeje. Można również tutaj sobie poustawiać, że ustawiam obiekt na F1 i tak dalej. Również trzeba zwrócić uwagę, żeby było Chat Mode On lub Off. Najlepiej te opcje dawać na to i to, dlatego że jeśli zapomnimy wyłączyć czatu, to mogą nam po prostu nie działać klawisze i bardzo łatwą dechę. Przechodzimy dalej. Mamy Highlight Mouse Target. Na czym to polega? Polega to na tym, że mamy taki oto klawisz pod naszą myszką. Mi to się w ogóle nie podoba, ani trochę, dlatego mam to zaznaczone. Użyj Native Mouse Cursor. Jest to użycie naszego standardowego kursoru Windowsa. Ktoś przykładowo mógł sobie podmienić kursor i chce mieć taki, jaki ma ogólnie w systemie. Jeśli zaznaczymy to, mamy kursor narzucony przez grę. Następnie pokaż animowany kursor. Przy kursorze, kiedy idziemy, to się pokazują takie nóżki, jeśli chcemy przeciągnąć rączka i tak dalej. Pokaż cooldown bar. Jest to coś takiego tutaj. Mi to akurat nie pomaga.
w sumie też by nie przeszkadzało, ale po co mi to, skoro na to nie spoglądam. Jeśli jakiś cooldown mam na czarze, to po prostu na moich barach również to widzę. Dlatego ja uważam, że to jest niepotrzebna opcja. Dalej idziemy show link copy. Czyli jeśli dostaniemy jakiś tam link od gracza, mamy ostrzeżenie, czy chcemy skopiować sobie ten link. Akurat ja tam w jakieś nieznajome linki nie wchodzę, jeśli widzę link do YouTube'a, no to śmiało możemy skopiować, tam na pewno nie będzie żadnego wirusa. Następnie HUD. Show HUD for own character. Ja mam ustawione, że widzę tylko swoje imię i życie. Zobaczcie, jeśli damy manę, to pasek many mamy pod nickiem i marks, i jeśli mamy party i tak dalej z kula, no to są właśnie marki. Ja tego nie mam zaznaczonego, bo po prostu tego nie potrzebuję, lubię grać w starym stylu. Następnie mamy tak samo do innych graczy, jeśli chcemy widzieć ich czaszki, marki i tak dalej. Możemy również sobie wybrać, mamy do wyboru bar, mamy bars oraz arcs. Arcs to jest coś takiego, że mamy taki zielony pasek obok naszej postaci. Jest to, bym brzydko powiedział, zerżnięte z gry World of Warcraft, przynajmniej według mnie. W pewnym addonie mieliśmy coś takiego dodanego, mogliśmy coś takiego dodać do naszej rozgrywki w WoWie. Następną opcją jest pokazanie statusu many życia nad naszym oknem gry. Jest to coś takiego u góry. Jak dla mnie nie dodaje to żadnego uroku, ale niektórzy po prostu z tym grają, bo jest im wygodniej. Następnie pokaż status bar, czyli jeśli ktoś przykładowo używał tą opcję, a tą odznaczył, no to życie manę ma tutaj, a tutaj ma pusto. No ja znów się powtórzę, jestem retro graczem i po prostu tak mi się to bardziej podoba. Następnie wchodzimy w konsolę. Konsola, czyli tutaj local chat, server log, show info message, czyli czy mają się wyświetlać informacje typu nasz lot oraz co widzimy, UC i tak dalej. Show event message, czyli białe wiadomości, w konsoli nasze awanse lub jakieś rajdy. Show status, dwie opcje, czyli czy chcemy widzieć swoje czary innych, ja nie chcę widzieć. Show time, czyli czy chcemy widzieć czas przy wiadomości oraz show levels, czyli czy chcemy widzieć dany poziom gracza przy niku. Lecimy dalej, game window. Game window, czyli to, co chcemy widzieć w oknie gry, czyli czy chcemy widzieć, ile nam zostało potionów do użycia, czy chcemy widzieć wiadomości od graczy, którzy stoją obok nas, prywatnej wiadomości, czy chcemy widzieć nasze czary innych, czy chcemy widzieć jak ucieka życie innym podczas walki oraz czy chcemy widzieć odznaczenia PvP i tak dalej. Warto sobie po prostu pokombinować w tych opcjach. Następnie action bars, czy chcemy widzieć pierwszy action bar. Przykładowo, jeśli odznaczymy, nie widzimy nic, mamy do wyboru, możemy wybrać dwa action bary, jeśli byśmy mieli taką potrzebę. Następnie, czy chcemy widzieć, jaki klawisz jest przypisany do konkretnej kratki. Następnie ilość danego przedmiotu, który posiadamy przy sobie. Parametry, teraz Wam akurat tego nie pokażę, ale przykładowo, jeśli mamy do wyboru czar Exanichur, to mamy do wyboru Exanichur up lub down i tam przykładowo ustawiamy sobie, jaki czar chcemy użyć, żebyśmy nie tracili czas na wpisywanie tej oto definicji. Następnie pokaż graficznie cooldown, to podczas używania itemu, tutaj może będzie widać, podczas użycia itemu, spójrzcie, pokazuje nam się, to item nam się kręci tak w kółeczko, jest pokazane mniej więcej, ile ten cooldown będzie nam trwał. Następnie tam będziemy mieli czas, czyli czy chcemy widzieć, ile tego czasu zostało, ile nie. Na przykład, jeśli ktoś używa ten cooldown, ten mały paseczek, no to może sobie to wszystko powłączać. Według mnie tak jest po prostu wygodniej. Dalej pokaż przycisku podpowiedź, czyli najeżdżając na ten oto przycisk widzimy, że action button 1.15, co on robi, łowi ryby, a jeśli odznaczymy tą opcję, to po prostu nic nam nie będzie się wyświetlało. No to opcja, czemu nie? Czemu by nie? Dla nowych graczy jak najbardziej. Następnie grafika. Tutaj jest temat rzeka. Ja używam DirectXa kompatybilnego, bo po prostu Tibio mi się nie wiesza. Chodzi mi płynnie, fajnie, naprawdę przyjemnie. Używam anti-leasing mode. Jeśli nie chcemy w ogóle mieć anti-leasingu, to mamy coś takiego. Gra jest już w ogóle kwadratowa. Jeśli mamy delikatną opcję, to jest lekko wygładzona, a jeśli w ogóle nie chcemy używać, to mamy wszystko tak wygładzone, tak za lekką mgłą. Mi się ta opcja Smooth Retro naprawdę bardzo podoba.
fajny klimacik, jak dla mnie 5 z plusem dla Chipsoftu. Nie wiem jak dla innych, może innym się nie podoba. Mi to podpasowało. Full screen to akurat nie muszę tego tłumaczyć. Oj, tutaj przesunę. Full screen to akurat nie muszę tego tłumaczyć. Ja często przechodzę między jednym oknem a drugim, więc opcja w oknie najbardziej mi odpowiada. Full screen nie dałby rady. VSense trzeba sprawdzić, czy chcecie używać tej technologii, czy nie. Ja również używam limitu 60 klatek, więcej nie ma sensu, po co obciążać komputer, no chyba, że ktoś ma mega zarąbistą maszynę, no to może spróbować. Dalej wchodzimy w efekty, czyli efekty świetlne. Jeśli mamy załączoną tą opcję, no to spójrzcie, mamy wieczór, nawet noc w grze, no to mamy przyciemniony taki obraz. Ja akurat gram bez takich opcji, no niestety mało RPG, ale to dlatego, że jak streamowałem, to jak miałem włączoną tą opcję, no to bardzo często nic nie było widać na ekranie. Kiedy nawet zapaliłem pochodnie, nic to nie dawało, dlatego mam wyłączoną tą opcję. No i wchodzimy w resztę, mamy tutaj, czy mamy zostać zapytani, kiedy kupujemy coś na Tibia Store, czy mamy być zapytani, kiedy, akurat na tej postaci Wam nie pokażę, kiedy chcemy na taki zbiorowy pojemnik przerzucać itemy, czy chcemy zostać zalogowani na danej sesji, czy chcemy mieć optymizację naszego połączenia, warto to zaznaczyć, i czy chcemy mieć quick login, żeby nam się Tibia nie załączała z jakimiś tam dodatkowymi opcjami i ekranami. Następnie gameplay, czy pozwalamy, żeby wszyscy nas podglądali? Oczywiście, że nie. No chyba, że chcecie się pochwalić, no to czemu by nie? Auto, cheese off, czyli czy chcemy gonić danego potwora, danego gracza podczas ataku? No nie chcemy, no bo przykładowo grając profesją magiczną nie chcemy, żeby postać podbiegała do potwora, raczej chcemy uciekać, czyli ja mam zaznaczoną tą opcję, następnie screenshot, czyli czy chcemy robić zdjęcia wtedy, kiedy mamy przykładowo awans poziomu, skilla, kiedy zdobywamy achievementa, kiedy mamy kompletny bestiariusz, kiedy giniemy, kiedy nas ludzie biją, kiedy mamy największy damage i tak dalej, i tak dalej. Warto to zaznaczyć. Wszystko nam się zapisuje w katalogu Tibi. Tutaj klikając w ten przycisk możemy przejrzeć ten folder i ja mam wszystkie opcje zaznaczone, bo naprawdę jeśli wkręcicie się w Tibie i te skreny sobie zatrzymacie, to po kilku latach naprawdę, jeśli będziecie oglądać takie skreny pierwszej waszej postaci, no to będziecie mieli łezkę wokół. Gwarantuję Wam to. Ja mam zdjęcia prawdopodobnie chyba najstarsze z 2003 roku i kiedy oglądam takie zdjęcie, widząc, że gołymi pięśćmi bije Minotaura na roku, licząc na to, że pojawi mi się Spike Sword, no to pomyślcie, no to łezka wokół jest, że człowiek był wtedy taki głupi. No i dalej help, czyli reszta manuali, tutoriali, pomocy dla gracza. Także kochani, to wszystko na ten temat. Udało nam się to zmontować. Mam nadzieję, że nowym graczom się to przyda, jak i również starszym może. Zobaczymy, co będzie. W następnym odcinku wydaje mi się, że omówimy Downport, co i jak, Downport, co i jak. To będzie kolejny krótki odcinek, także do zobaczyska, do zobaczenia, cześć, hej!